Dzień dobry, witam Was kolejnego dnia. Wczoraj dotarłem na kemping, było bardzo późno, zanim się rozłożyłem i poszedłem spać. To było dobrze po pierwszej w nocy. Klimat fajny, bo widniutko jak w dzień. Kemping, mega fajna miejscówka. Tam są toalety, tam jest restauracja. Pójdę sobie tam jeszcze, o tutaj nawet króliczki sobie biegają. Pójdę sobie tam usiąść na spokojnie, jak się spakuję, wypić kawkę i porzucać materiały na deks twardy. Tutaj jest takie fajne ognisko. No, w nocy było fajnie. 1 stopień. Prysznice mega. Po takim całym dniu jazdy. Troszeczkę później przemarzłem, zanim tutaj dojechałem. No ale żeby było tego mało, no to się musiałem wykąpać w lodowatej wodzie, bo pod prysznicami zabrakło ciepłej. No ale okej. Przeżyłem, mamy kolejny dzień. Zaraz pakuję namiot i jadę w kierunku następnej atrakcji. Zobaczę, ile dzisiaj się uda ogarnąć. Dzisiaj troszeczkę spokojniej. Najpierw chcę dojechać do jakiejś atrakcji, którą mam kolejną na liście. Popatrzcie, jaki ładny widoczek. Obskoczyć ją, później znaleźć jakieś sobie miejsce kempingowe, rozbić się. No i muszę zdążyć na godzinę 18 do miejscowości Husavik. A to odcinki są takie dosyć między sobą, bo tam się spotykamy z tą grupą i płyniemy oglądać wieloryby. No i potem w nocy, znowu późno w nocy wracam na kemping. No i jutro część dalsza, ale dzisiejszego dnia znajdę taki kemping, żeby od jutra już mieć wokół sobie te kolejne atrakcje, które mam zaplanowane, więc prawdopodobnie na tym kempingu zostanę 2 nocki. No ale jak się wszystko pokłada, zobaczymy. Jest spontan, plan jest jakiś, no ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ok, pakuję namiot, idę na kawę gorącą, jakieś ciasteczko może, porzucam materiały, jeszcze zrobię rzut dronem tutaj tej okolicy, tego kampingu. Tam jest bardzo taki fajny kościółek. W nocy to robi jako latarnia, bo u góry nie wiem, czy widać, się świeci taka lampa fajnie, nie wiem po co, jak jest cały dzień, całą noc widno, ale klimat jest naprawdę mega. Ale popatrzcie, jaki fajny klimat. Jak są te domki zbudowane. Kurczę, muszę poczytać, bo nie wiem, wydaje mi się, że to jest darń ścinana. Takie placki, pasma. Patrzcie, no i układana jedną na drugą. Kurde, mega. Tu jest restauracja i z recepcją. Tam są domki do wynajęcia i taki bardzo fajny, klimatyczny kościółek. A tak wygląda w środku ta restauracja i recepcja. Bardzo fajnie. Jedzonko mają dobre. Można sobie wziąć kawkę i takie ciacho całe, bo to już ponadgryzałem. Ale jest też Wi-Fi darmowa i ceny, powiem Wam, nie są złe, bo w porównaniu do wczorajszych Maskonurów, gdzie za kawę i ciasto zapłaciłem 16 albo 17, nie pamiętam teraz dokładnie, to tutaj za kawę i ciastko zapłaciłem 9 euro z małym hakiem, więc nie jest źle, biorąc pod uwagę, że jest to kemping pośród niczego i mogliby tutaj ceny sobie dowalać, ale jednak trzymają jakieś normalne, żeby nie zrażać turystów. Bardzo fajnie, ale patrzcie się za okno. Wychodzi mi słoneczko, więc kończę szybko zgrywać i lecę dalej. Z kampingu kieruję się na zachód drogą numer 1, tak zwaną Ring Road, czyli islandzka obwodnica, która prowadzi wokół wyspy, a jej długość wynosi około 1332 km.
wzdłuż której znajdują się najpopularniejsze atrakcje turystyczne. Pierwszym moim dzisiejszym punktem jest miejsce, które śmiało mogłoby posłużyć i jako sceneria do filmów fantasy. Chwerir to piękne pole geometralne z wrzącymi błotami i syczącymi flumarolami. Spacer po tym obszarze jest jak szybka podróż na inną planetę. Ziemia, która tutaj ma czerwono-pomarańczowy kolor, w sposób naturalny nasuwa skojarzenia z Marsem. Obłoki śmierdzącej siarkowodorem mgły niesionej przez powietrze nieustannie przetaczają się przez cały obszar, ciągnąc za sobą charakterystyczny smród zgniłych jaj. Obszar ten swoje właściwości zawdzięcza faktowi, że temperatura na głębokości 1000 metrów dochodzi do ponad 200 stopni, a podgrzewana woda gruntowa paruje i wydobywa się na powierzchnię. Za różnorodność kolorów gleby odpowiadają gazy wydobywające się z wnętrza Ziemi, co tworzy scenerię jak z filmu science fiction. Nie da rady co chwilę się nie zatrzymać i jakiegoś zdjęcia zrobić. No widoki niesamowite. Bajka, jeszcze ta pogoda do tego. Lepiej nie mogłem trafić, naprawdę. Dotarłem i idę kupić bilety. Gdzieś tutaj ma być ta nasza budka. Bilet mam kupiony. Wypływamy taką łajbą, taką a la ponton. Gdzieś tutaj stoi, albo dopiero przypłynie. Za godzinę odpływamy. Rejs trwa 3 godziny. Za bilet zapłaciłem 113 euro, więc fajnie, bo tak jak patrzyłem indywidualnie, bo myślałem o tej opcji, to minimum 150 euro taki bilet kosztował. Także udało się tutaj w grupie z nimi załapać. Super, fajni, mega pozytywnie ludzie. Cieszę się, że spotkaliśmy się na tym promie. Parę atrakcji gdzieś przy okazji zobaczyliśmy. Zobaczymy, może się jeszcze spotkamy gdzieś po drodze. Oni troszeczkę jadą innym tempem, ja innym, ale super. Także za chwilę wyruszamy i mam nadzieję, że coś zobaczymy. Dziewczyna w recepcji powiedziała, że są wieloryby i są też delfiny, więc jest duża szansa, że coś zobaczymy. A powiedziała, że nawet jeżeli nic nie zobaczymy, to jest taki voucher, który jest do wykorzystania dożywotnie, więc nie tracimy żadnych pieniędzy. Super, naprawdę. Z tym, że jak nie zobaczymy w tej chwili płynąc tą małą łódką, tym pontonem ala, to później możemy skorzystać, ale tylko płynąć taką większą łajbą. No ale zawsze to coś. Tam na górze przy głównej drodze jest taki ładny kościółek. Zresztą Husavik ma tylko jedną drogę główną. A tutaj stoi taki kuter stary. Ale klimat. I pomyśleć, że w czymś takim ludzie pływali i musieli się tam jakoś zmieścić. Patrzcie. Kurczę. I to jest oryginał, wiekowy oryginał. Trzeba zrobić Sylwestra obowiązkowo w takim przebraniu. Po prostu bomba. Twarzowe te kolory. Nie, kazał poczekać. Będziesz straszył później dziewczyny. Możemy się zawrócić, zimno mi. Ja
już nie chcesz? Płyniemy na wieloryb. Naprawdę. Gdzie prawie moja kiesa? It's called Lunde. For you to understand, we can separate this in two words. Lund, meaning puffin. Yes! Yes, 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 yes! Nice, 11 o'clock, level flow. O, Flow is 11. ogon, będzie ogon! Still there. Tu jest, będzie ogon. Patrzcie. Jest, będzie ogon! Wow! Oh yes! Będzie teraz ogon. Jezus. This rock that we are seeing over here, it's a formation coming out from the water. It's never. The old farming place. Yeah? Yeah, it was people living in this mountain in the older days. And these are the last house who are now in the mountains. But there was farmers here. And they were both farmer and fishermen. Yeah, very And good. if you are high, Of the bay, getting closer to land over there and see if we can spot something on. Be careful with the stairs here. Ale wrażenia. Wiecie co? Zobaczyć na żywo wieloryby w naturalnym środowisku. Piękne uczucie, naprawdę. Fantastycznie. Cieszę się, że udało się tak zorganizować to, że spotkałem się z tą grupą, z którą przed chwilą żeśmy się już rozeszli. Oni już jadą swoim tempem, ja swoim. No ale Andrzej w sobotę następną wysadza tą grupę na lotnisku i odbiera w niedzielę kolejną i znowu robi rundę po Islandii, więc jest jeszcze szansa, że się spotkamy. Ja tutaj jeszcze jestem 2,5 tygodnia. Teraz lecę na kemping, bo jestem już padnięty. Jest 21:30, jeszcze mam ponad godzinę drogi. No i legnąć się, odpocząć. Dojechałem na kemping. Jakby się ktoś pytał, czy na Islandii w czerwcu można się opalić. To jest ten trzeci dzień i patrzcie, już się muszę kremować. Ale popatrzcie, jaki mam fajny kemping. Bardzo sympatycznie. 2 nocki 34 euro. Cisza, spokój. Wszystko czyściutkie, wystrzyżone. Tam są łazienki, prysznice. Wszystko, co go potrzeba. Przede wszystkim woda jest gorąca.
Tutaj jest taki fajny zestawik śmietników, do segregacji oczywiście. Można sobie tutaj zrobić pranie. I byłem w szoku, bo byłem pewny, że ta woda tutaj będzie zimna na zewnątrz. A jak przyszedłem sobie zrobić pranie, odkręciłem kran, to prawie się poparzyłem. Musiałem szybko skorygować zimną wodą, więc rewelacja, naprawdę rewelacja. Ciepluśka woda, możecie sobie zrobić toaletę wewnątrz bądź na zewnątrz, gdzie kto woli. A jeśli zastanawiacie się, w jakim jest to miejscu, to jest przy jeziorze Mewatn. To jest droga, skrzyżowanie przy wylocie na Husavik. Wszystko ładnie, czyściutkie, zadbane. Miejsca kampingowe elegancko przygotowane pod kampery, z prądem, z przyłączami, pełna kultura. Godzina 23. Zjadłem późną kolację. Za późną, ale za dużo dzisiaj było emocji. Nie było czasu na to wcześniej. Najpierw były gejzery, gorące źródła, później wieloryby. Niesamowite przeżycie zobaczyć wieloryby w naturalnym środowisku, coś pięknego. Zanim dojechałem, to troszeczkę czasu minęło, no ale jestem pojedzony. Idę pod szybki prysznic. Mam nadzieję tylko, że woda dzisiaj będzie gorąca i kładę się spać. Wiecie, co to jest piękne? Jest 23 i popatrzcie, cały czas jest zachód. Teraz na Islandii są białe noce, więc całą noc jest jasno. Niesamowite, a jak jeszcze to niebo jest takie jak dzisiaj, to aż się nie chce iść spać. Ale jeszcze jutro ma być taka pogoda słoneczna. Jutro planuję kolejny wodospad de Tifos, później kanion Asbyrgi, a później zobaczę, na co jeszcze mi starczy czasu. Może starczy jeszcze na krótki trekking na wulkan Hekla. Hekla, jeśli czegoś nie pomyliłem. On jest tutaj niedaleko, koło jeziora Mewatn. No i będę jechał dalej. Pojutrze ma być troszeczkę pochmurnie. Za 2 dni ma tutaj przyjść deszcz, więc mam nadzieję, że uda mi się gdzieś uciec przed tym deszczem. Więc zapraszam Was na kolejną część. Dzisiaj to na tyle. Mam nadzieję, że podoba Wam się Islandia moimi oczami i będziecie chcieli oglądać kolejne części przygodę motocykla.